Serdecznie zapraszam do odcinka 21 playlisty Jak to działa pod tytułem Targowica część druga. W poprzednim odcinku 20 omówiłem temat zdrady stanu. W tym odcinku opowiem o wybranych wydarzeniach historycznych dotyczących Konfederacji Targowickiej z 1792 roku. Czasy dotyczące Konfederacji Targowickiej są bardzo złożone i nie będę w tym odcinku rozważał Konstytucji 3 maja, ale ograniczę się do wybranych wydarzeń historycznych. 27 kwietnia 1792 roku 13 magnatów przebywających w Petersburgu zawiązało Konfederację Generalną Koronną. Pod aktem Konfederacji podpisy złożyli generał artylerii koronnej Stanisław Szczęsny-Potocki, hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki oraz hetman polny koronny Seweryn Rzewuski. Marszałkiem Konfederacji został Stanisław Potocki. Władzę nad wojskiem sprawowali Branicki i Rzewuski. Sekretarzem Konfederacji mianowano poetę i publicystę Dyzbę Bończę Tomaszewskiego. Czołową rolę w Konfederacji odegrali również bracia kosakowscy, biskup Józef oraz Szymon, generał rosyjski. Akt Konfederacji liczył 40 stron tekstu, zredagowanego przez rosyjskiego generała Wasylija Popowa. W akcie argumentowano: ze względu na nieudolne panowanie Stanisława Augusta, określanego mianem despoty, w Polsce nie szanuje się wolności i praw szlacheckich, czego dowodem jest zniesienie liberum veto i wolnej elekcji. Zawiązanie Konfederacji uzasadniano słowami: a że Rzeczypospolita podbita i w rękach swych ciemiężycieli moc całą mająca, własnymi się z niewoli dźwignąć nie może siłami. Nic jej innego nie zostaje, tylko uciec się z ufnością do wielkiej Katarzyny, która narodowi sąsiedniemu, przyjaznemu i sprzymierzonemu z taką sławą i sprawiedliwością panuje. Przywódcy Konfederacji uzgodnili z Katarzyną II, że po dotarciu do Polski ogłoszą jej akt w miejscowości Targowica nad Siniuchą w południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej. Dokument miał zostać przedatowany na 14 maja. Konstytucja 3 maja została przyjęta i najbardziej zagorzali zdrajcy, czyli Stanisław Szczęsny-Potocki i Seweryn Rzewuski, wyjechali z Polski do Wiednia. Zdrajcy ci intrygowali i knuli przeciwko Polsce, namawiając Katarzynę II do interwencji przeciwko Rzeczypospolitej. Dążyli oni do podziału państwa na samodzielne prowincje i nie zamierzali poddać się prawom ustanowionym przez Konstytucję 3 maja. Niestety sam król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji, co spowodowało klęskę Polaków w wojnie z wojskami Katarzyny II, likwidację reform Sejmu Czteroletniego, wprowadzenie cenzury, a także podjęcie represji wobec stronnictwa patriotycznego. Epilogiem wojny polsko-rosyjskiej z 1792 roku i rządów Targowicy był drugi rozbiór Polski, dokonany w styczniu 1793 roku przez Rosję i Prusy. Konfederacja Targowicka doprowadziła do zerwania stosunków dyplomatycznych z państwami europejskimi, a przede wszystkim z Francją, a także rabunki i grabieże. Dla zwolenników Konstytucji 3 maja Konfederacja Targowicka stała się symbolem zdrady narodowej. Podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku wielu jej przywódców, między innymi hetmana wielkiego litewskiego Szymona Kosakowskiego, skazano na śmierć i infamię oraz publicznie wieszano na szubienicach. Na tych, których nie udało się schwytać,
między innymi na Stanisławie Potockim, Sewerynie Rzewuskim i Franciszku Branickim, wykonano wyrok na wizerunku. Słowo Targowica jest po dziś dzień synonimem zamierzonego działania na szkodę ojczyzny. Bez wątpienia Konfederacja Targowicka była zdradą stanu, gdyż było to wystąpienie przeciwko królowi i na dodatek Konfederacja była zawiązana na życzenie i pod patronatem cesarzowej Rosji Katarzyny II, czyli państwa obcego. Powstaje jednak pytanie, czy król Stanisław August, przystępując do Konfederacji, nie popełnił również aktu zdrady stanu? A co, jeśli cała ta operacja targowicka, występująca rzekomo przeciwko królowi i konstytucji, była tylko grą pozorów i pretekstem prowadzącym do wojny Rzeczypospolitej z Katarzyną II i w efekcie drugiego rozbioru Polski? A co jeśli sam król Stanisław August był tylko znaczącym w tej grze pionkiem i czemu nie poniósł żadnych konsekwencji z powodu swojej zdrady? Zwróćmy uwagę na fakt, że zdrajcy zrabowali prywatny majątek swoich przeciwników, rozkradli majątek państwowy oraz uzasadniali swoje czyny brakiem wolności, czyli hasłem nadużywanym w czasach współczesnych. Dodatkowo rozwinęli cenzurę, która w dzisiejszych czasach osiągnęła niebotyczne wymiary. Kara za zdradę stanu spotkała tylko niektórych zdrajców, ale ci najważniejsi uszli z życiem. Wynika z tego wniosek, że bez wątpienia nie działali sami, a plan Konfederacji nie był w istocie ich autorskim pomysłem. Czyż nie widać w tym obrazie pełnej analogii czasów współczesnych, okresu tzw. transformacji, kiedy zrabowano majątek całego państwa polskiego? Czyż nie jest to jednoznacznym dowodem, że cała ówczesna ekipa polityczna, czerpiąca korzyści z tego procederu, składała się wyłącznie ze zdrajców? Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Z tymi pytaniami pozostawiam Was, moi drodzy, kończąc odcinek 21, w którym opowiedziałem o Konfederacji Targowickiej zawiązanej w Rzeczypospolitej w 1792 roku. Serdecznie zapraszam do odcinka 22 pod tytułem Targowica część 3.